Jak łowić duże leszcze z dużej odległości? Nie odchodźcie sprzed ekranu. Bardzo serdecznie zapraszam na film. Siedzę nad wodą, czas zwalnia bieg. Daleki rzut i znika gdzieś stres. Szczytówka, kontakt, reszta to szum. Biorę co chwila, oddaję znów. Jest. Tylko nie wiem co. Jest pierwsza większa ryba. Przerzuciłem kilka płotek. Kolejne branie i jest duża ryba. Myślę, że to będzie albo lesz, albo jaś. Jedna z tych dwóch ryb. Parę razy tak szarpnął, że myślę, że to raczej będzie lesz, ale piękne jest to oczekiwanie, bo nie wiadomo co to będzie. Pomimo tego, że mam bardzo duży kołowrotek z szeroką szpulą, no to trzeba się nakręcić. Ten kołowrotek mniej więcej podczas jednego obrotu zwija metr linki. Jak łowię na 75 metrach, więc co najmniej 75 obrotów muszę wykonać. Ale nie spieszę się, bo zdaję sobie sprawę, że przy łowieniu z takiej odległości, polowaniu na duże ryby, ja nie będę miał nie wiadomo ile brań, więc każde branie trzeba szanować i powoli tą rybę scholować do brzegu i skutecznie podebrać. Właśnie, a propos podbierania, mogę sobie przygotować podbierak. Też taka drobna uwaga do wędkarzy mniej doświadczonych, żeby gdy się robi tutaj jakieś operacje, żeby cały czas tą drugą ręką kontrolować wędzisko, bo też mi się kiedyś zdarzyło, że tutaj się czymś zająłem, a wędkę opuszczałem i luzowałem linkę i nawet to doprowadziło czasami do spięcia ryby, więc jedną ręką tutaj, a drugą ręką trzeba kontrolować wędzisko. No ciekawe, czy ta ryba tutaj przy brzegu ostrzej zawalczy. Na kołowrotku mam nawiniętą plecionkę. Wspomniałem, że mam duży kołowrotek Extremity XTR, największy kołowrotek Prestona. Plecionka 008 Absolute Feeder Braid, żeby zarzucać jak najdalej, dlatego cienka plecionka, żeby dalej leciała. Natomiast to jest zestaw ze strzałówką. O, już tu widzę, że już tutaj mam strzałówkę koło siebie, więc teraz mam rozciągliwą żyłkę, jeszcze dodatkowy amortyzator. Przypon mam dosyć gruby, bo mam 15, haczyk 10, N20. Na haczyku było 5 pinek. Leszcz. Teraz już go widziałem. O, piękna ryba. Tak to ja mogę zaczynać wędkowanie. Piękna, potężna ryba. Ryba jest potężna. Jedną ręką nie dał rady bym jej chwycić za grzbiet. Zobaczcie, ostatnie spojrzenie na tę piękną rybę i ją wypuszczam. Super łowienie, kurczę, super. Uwielbiam takie łowienie. Normalnie bym wszedł do wody i ją wypuścił, natomiast nie chcę się tutaj między tymi roślinami przy brzegu. O. Ale ryba w świetnej kondycji. Podczas holu ryby powiedziałem, że łowię dużym kołowrotkiem z cienką plecionką, natomiast nie wspomniałem, jak wygląda zestaw końcowy. Przygotowałem sobie 2 zestawy końcowe. Chciałbym troszkę porównać, sprawdzić pewne rzeczy, dlatego mam 2 zestawy końcowe. Kołowrotek jest dokładnie ten sam, dokładnie ta sama plecionka, natomiast ostatnie 7 czy tam 10 metrów linki się różni. W tym zestawie, który teraz mam zarzucony i na który złowiłem rybę, mam strzałówkę zrobioną z żyłki, tak jak zwykle łowię. Jeśli nie widzieliście moich zestawów do łowienia w wodach stojących, kliknijcie tutaj w okienko i tam dokładnie opisałem, jak przygotowuję takie zestawy, opisałem, dlaczego lubię je stosować. I właśnie dzisiaj taki zestaw też chciałem przetestować na dużej odległości. Zastosowałem tylko troszkę inny federlink. Wykorzystałem federlink zrobiony na grubszej plecionce i zamiast krętlika czy jakiegoś tam małego koralika mam
dosyć duży koralik, taki dosyć szeroki. Chodzi o to, że zdarzyło mi się, że jak zarzucałem zestaw, a na końcu był krętlik zrobiony z cienkiego drutu, to ten krętlik potrafił po prostu ściąć strzałówkę. Dlatego zastosowałem zamiast krętlika taki dosyć szeroki koralik, który podczas zarzucania tak jakby obciąża, powiedzmy, nie wiem, 4-3 mm linki i to już jest, no wiadomo, ciężko, żeby przeciąć. W drugim natomiast wędzisku zastosowałem strzałówkę z plecionki, plecionka 0,17, to jest plecionka, którą Preston sprzedaje jako linkę do zestawów do nęcenia. Ja ją lubię wykorzystywać właśnie na te mocne federlinki i jako strzałówka w zestawach dystansowych i tam jest zastosowany najprostszy, najbardziej oporny na splątania zestaw helikopterowy. W tym czasie zaciąłem i przyciągnąłem do brzegu kolejną rybę. Co to, leszczyk jakiś nieduży. Ale brania są, więc jest fajnie. Jupi! Tak to było? I ryba przymurowała. Nie można jej było ruszyć. To takie teraz wrażenie jest. Co to jest? Nie wiem, co to za ryba jest, bo to tak dziwnie walczy. Czy ja karpika jakiegoś złapałem, czy podczepiłem coś? Nie wiem, bo to tak dziwnie strasznie walczy ryba. Ja na razie to jeszcze nie odzyskałem. Zobacz, co się dzieje. Ale mamy czas. Nam się nie spieszy. Jesteśmy na rybach. Wygląda na grubą, na dużą. A co z tego będzie, to zobaczymy. Czekaj, bo ja tutaj coś Ty, jakieś zaczepy są. Patrz, jestem w zaczepach, bracie. O, Holender. Siedzę w zaczepie. No, tego to ja się nie spodziewałem. Myślałem, że zaczepy w tym roku już wyczerpałem. Serio? Ojejku, ile tu jest zaczepów. Siedzę już w zaczepie. Bierz go pan. To jest dobra ryba. Nie odpuszczaj. Chciałbym użyć słów, które są powszechnie uznawane jako wulgarne i nieładne, bo tylko takie mi teraz przychodzą do głowy. No ładna ryba była, no. Czuję, żeby po czymś ta plecionka idzie, tak jakby pod gałęzią przepłynęła, wiesz, ja ją pod gałęzią i czuję, tak naprawdę, no jest ryba, tylko ona tam cały czas jest w tym zaczepie, nie? Nie śmiej się, Michał, no to ryba życia jest. Ryba tej wiosny. Chyba tego filmu. No i cały czas jest. Zobacz. Jakbyście kiedyś pomyśleli, że wędkarstwo federowe to jest stacjonarna forma wędkowania, to nie zawsze. Nie zawsze. Idziesz dalej? Wydaje mi się, że jest. Siedzi w tym zaczepie. Nie no, jest cały czas. Cały czas jest. Tak. Naprawdę mi wybiera żyłkę teraz. Wiecie, ja to się boję, że ona tak jakby wpłynęła. Albo koszyk został, wiesz, w zaczepie, ona se na tym krętliczku tam w prawo, w lewo lata, nie? Straszny ten zaczep tam jest, co? O, Poszedł? ale jest ryba, masz. Dawaj. To jest ciężka ryba. No mówię ci. A spadła. Za mocno. No, trzeba przełknąć tą gorzką pigułkę. Niestety ryba wygrała, ale już wiem, że tutaj mniej więcej w połowie dystansu mam zaczepy. Zakładam nowy przypon i próbuję dalej. Jak przygotowywaliśmy się do tego filmu, to padło hasło, że to ma być film o łowieniu dystansowym. Mnie na pierwszy, tak jakby od razu do głowy, jak myślę o łowieniu dystansowym, przychodzą do głowy duże ryby, głównie leszcze.
Dlatego myślałem o leszczach, zamówiłem przynęty, które są powszechnie uznane za przynęty leszczowe, czyli dendrobeny, białe robaki, takie, które mogą zadziałać na duże ryby. Natomiast Michał rzucił hasło, a może byśmy spróbowali skusić jakiegoś jazia. W związku z tym, to była bardzo ciekawa propozycja, uważam, że bardzo trudna dla mnie do wykonania, ale bardzo ciekawa. Więc oprócz tych białych robaków, o których wspomniałem, dendroben, zabrałem też ze sobą pinki oraz pieczywo fluo. Takie akcenty, które gdzieś przepływające w tonie jazie mogą zainteresować. Na razie tak jakby na to nęcenie moje odpowiedziały leszcze, zresztą zgodnie z moimi przypuszczeniami. Pomimo tego, że na początku dodawałem do wstępnego nęcenia właśnie pinki, dodawałem kolorową bułkę, tą fluo, ale odpowiedziały na początku płocie, a później leszcze. Jak już te leszcze, widziałem, że leszcze się pojawiły, to zacząłem docinać dendrobenę. Dendrobenę też teraz zakładam na haczyk i to tym rybom smakuje. Myślę, że przez chwilę się nacieszę tymi leszczami, ale spróbuję później może zrezygnować z dendrobeny i zmienić przynęty i zobaczymy, czy to zmieni to, co się tam wydarzy w łowisku, czy nagle zaczną brać inne ryby. Sam jestem ciekawy, co będzie. Lepiej nie mówić. Chociaż to wszystko i tak są ładne ryby w porównaniu do tego, co Krzysiek wtedy miał, nie? To pamiętasz. Ale Jaś. Nie, to wzdręga. Ale piękna. No, taka ze 35 centów. Zobacz. No i co my tu teraz mamy? Znowu ładna ryba. Teraz trzeba pamiętać, że tu jest zaczep i mówiłem, że nam się nie śpieszy, ale nam się teraz śpieszy. Teraz tu nie ma żartów. Nie wiem, na ile sobie mogę pozwolić. Wejdę trochę sobie wyżej, żeby nie przy dnie tej ryby nie holować, tylko raczej wyżej niż niżej, żeby gdzieś tam jej nie wyłapać po drodze w zaczepie. Nie chcesz? No właśnie. Jak będziesz rolkę robił, to możesz napisać tam, że zaznacz serduszko drabinę, dajcie mu drabinę, kciuk w górę to zrób sobie dłuższe ręce, wymyśl takie rzeczy. Muszę przewertować komentarze. Tak, trochę tutaj hamowy. O, chodź. Bo to jest już to miejsce. Ale ta ryba też w tym samym kierunku dokładnie popłynęła. Nie popłynęła tam, tylko popłynęła dokładnie tutaj. Był moment taki, że czułem, jakbym coś zahaczył, ale chyba już to minąłem, takie mam wrażenie. O, jazgasz. Nie, to będzie leszcz. Czy jaś? Leszcz chyba. Złoty, piękny. I skromny, nie? Upakowany do podbieraczka. Wędkarz zadowolony. Z tej samej półki co poprzedni. Piękna ryba. Można powiedzieć o nim, że to jest piękny, złoty leszcz. Ciężki łeb ma, ale tak łbem do dołu poszedł. Ale pięknie odpłynął. Super.
Kolejne jupi. Kolejne jupi. Ale znowu trzeba wejść na kosz. Nie ma wolnego łowienia. Ogień. Niestety muszę dosyć agresywnie tą rybę przeważnie poholować. Szczególnie tutaj w tej środkowej części łowiska. No ale mam z czego pociągnąć, bo łowię wędziskiem Monster XTR Pro. Akurat teraz mam wędzisko 4-metrowe do 200 gramów, a cała seria Monster XTR Pro składa się z 4 wędzisk, 3,60, 3,80, oba wędziska do 175 gramów, wędzisko 4-metrowe do 200 gramów i wędzisko 4,20 do 225 gramów ciężar wyrzutu. Potężne, dystansowe wędziska, więc jeśli chcecie zarzucać koszyczek czy podajnik po horyzont, to są właśnie wędziska do tego stworzone. Jeśli macie rzekę o rwącym nurcie i używacie ciężkich koszyczków, to też właśnie te wędziska sobie z tym poradzą. Zobaczcie, taka ryba, a w miarę szybko udało mi się agresywnie podholować, ale dzięki temu uniknąłem zaczepów. Piękna, piękna i bestia. No piękny leszcz. Odłożę wędzisko i Wam lepiej go zaprezentuję. Piękna, piękna rybka. Odebrało mi mowę. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. No, wspaniała ryba. To jest samczyk. Tamte były dziewczynki, ale to jest facet. No, pamiętam. Poszaleć już niedługo. Ryba wypuszczona. Zapraszam do siebie. Wspomniałem o przynętach, które przygotowałem. Nie wspomniałem o zanęcie. Już część tej zanęty zużyłem. To jest zanęta Match Method Mix Dark oraz Sweet Skimmer Dark. Paczka Sweet Skimmer Dark i pół paczki Match Method Mix Dark. Wymieszana zanęta. Troszkę do tego dodałem słodzika i jeszcze podczas namaczania też dodałem melasy. Zanęta jest dosyć sucha. Wczoraj ją namieszałem, żeby ona dzisiaj tak za bardzo nie pracowała. Nie zależy mi na tym, żeby była pracująca. I ona, tak jak zauważyliście, jest dosyć sucha. Natomiast ja dodaję do niej mokre przynęty. Czy wezmę kastery z wodą, to zobaczcie, ta woda tak jakby wpada do tej zanęty i nawilża tą zanętę. Czy białe robaki, czy konopie, czy dendrobeny. To wszystko są przynęty, które dodają wilgoci do zanęty. Dlatego wolę mieć przygotowaną taką bardziej suchą mieszankę niż mokrą. Też wspomniałem o innych przynętach, od razu je pokażę. Piękne pinki oraz no, równie piękne albo bardziej kolorowe nawet pieczywo fluo. Ale na razie jeszcze jazie mnie nie odwiedziły, więc delikatnie te przynęty dodaję i cieszę się, że biorą mi leszcze. Między tymi leszczami jeszcze biorą płocie mniejsze leszczyki, więc tak się nie nudzę tutaj na tych rybach. Cały czas coś się dzieje. Teraz wydaje się większa ryba, chociaż teraz jakoś przestała walczyć. Być może będzie większa płoć od tych, które do tej pory miałem. A miałem takie w granicach 25-30 cm. Nie, leszczyk. O, no to są takie ryby, które też biorą pomiędzy tymi dużymi leszczami. Mam kolejną jakąś większą rybę, ale jeszcze nie umiem ocenić, jak duża to jest ryba. Myślę, że to nie będzie dzisiaj największa sztuka. No, kolejny, nieduży, znaczy nieduży, no ładna ryba, piękne branie i do wypuszczenia. Wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, tak samo dzisiejsza wyprawa. Świetna wyprawa,
mnóstwo średnich ryb, płocie, leszcze, jakiegoś krąpia złowiłem, kilka wzdręg, jazika. Chciałem jazia złowić dużego, ale złowiłem takiego niedużego jazia. No i 3 piękne, już takie złote leszcze, o których myślałem, więc też udało się przechytrzyć. No i jeszcze tak w pamięci mam tą rybę, która gdzieś tam jest poniewierała, weszła w zaczep i niestety wygrała ze mną pojedynek. Nie wiem, co to mogło być, ale mam takie jakieś wewnętrzne poczucie, że to mógł być lin i tego się trzymam. Z takich spostrzeżeń dzisiejszych, no to może takie główne spostrzeżenie, że chyba długi przypon to było to, żeby skutecznie te ryby zacinać. Jeśli miałem za krótki przypon, brania były szybkie i ryby się nie zacinały. Jak wydłużyłem ten przypon do 1 metra, no to te brania były bardziej pewne i więcej ryb udało się zaciąć. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.